Witam Was serdecznie na prezentacji odnośnie implementacji Clean Architecture w projektach Golang. Słowem wstępu przedstawię najpierw charakterystykę i cechy języka Go. A więc jest stosunkowo młodym językiem, gdyż jego pierwszy release był 10 listopada, prawie dokładnie 10 lat temu. Jak na te 10 lat dosyć duża społeczność została wokół tego języka, także patrząc w przyszłość jest szansa, że ten język będzie się jeszcze bardziej i szybciej rozwijał. Odnośnie twórcy, język został tworzony przez firmę Google, przez 2 lub 3 programistów. No i od początku jest wykorzystywany przez różne serwisy i mechanizmy w tej firmie. Aktualna wersja to jest 1.13. Generalnie język ten jest wydawany średnio 2 razy na rok. Jest to luty, marzec i październik, listopad. Także jego aktualizacje są dosyć częste. No, w porównaniu z innymi językami można powiedzieć, że bardzo częste. Gdzie możemy spotkać język Go? No, Docker został zaimplementowany wykorzystując ten język. Następnie Kubernetes, czyli całe środowisko uruchamiania m.in. obrazów dockerowych i Traefik. Traefik jest to mechanizm do routingu dla aplikacji sieciowych. Między innymi bardzo dobrze się sprawdza właśnie tworzenie routingu dla uruchomionych aplikacji w Dockerze. Podstawowe cechy języka Go, no to jest to język statycznie typowany. Kompilowany jest to zaleta, że na poziomie kompilowania wszystkie błędy mogą być wyłapane. Bardzo sprawny garbage collection występuje w tym języku. Jest to język zorientowany obiektowo. Są to bardzo proste obiekty, nie ma dziedziczenia, za to bardzo dobrze wspiera wzorzec interfejsów. Język Go wspiera importuje się pakiety bardzo ważne przez polecenie GoGet i ścieżka do pakietu generalnie na GitHubie albo na jakimś innym repozytorium. Koncentrując się na architekturze Clean Architecture, posiada kilka zasad. Jedną z nich, implementując aplikację, musimy się opierać i być niezależni od frameworku. Oczywiście nie znaczy to, że nie możemy wykorzystywać biblioteki, ale chodzi o to, żeby aplikacja, jej główna funkcjonalność nie była mocno związana z jakąś tam biblioteką. Kolejną cechą jest testable. Idea tego jest taka, że każdy element aplikacji może być testowany bez zewnętrznych zależności. Przykładem tutaj może być testowanie bazy danych poprzez mokowanie zapytań do bazy danych. Działa to w ten sposób, że uruchamiając testy nie musimy mieć żadnej uruchomionej instancji bazy danych, czy to jest Postgres, czy inna baza danych. Jedynie sprawdzamy, czy dane zapytanie się wykonuje lub nie. Oczywiście niesie to ze sobą konsekwencje, że to testowanie, no, jak dobrze wiemy, nie zawsze pokrywa wszystkie przypadki, ale z drugiej strony można powiedzieć, że testy bardzo szybko się wykonują, jeżeli są napisane w ten sposób. Kolejną zasadą tej architektury jest niezależność, jeśli chodzi o user interface. Idea tego polega na tym, że zmiana systemu powinna być łatwa i nie wymagająca zmiany wewnętrznego systemu, który implementujemy, czyli user interface powinien być niezależny. Kolejna rzecz, independent of database. Polega to na tym, że nasza logika biznesowa
no, nie powinna, albo przynajmniej w minimalnym stopniu powinna być związanym z baz danych. Mam tu na myśli jakiekolwiek funkcjonalności, które są wykonywane na bazie danych, obliczenia, kalkulacje. Powiedzmy, triggery no nie są zbytnio widziane w tej kontekście, gdyż może to być element logiki biznesowej naszej aplikacji. A no, generalnie zakładając te zasady, tak nie powinno być. Niesie to ze sobą takie rzecz, że jesteśmy niezależni od bazy danych. W przypadku, kiedy dostawca bazy danych może wprowadzić jakieś restrykcyjne licencje, a my z nich nie chcemy korzystać z tej bazy danych, no to możemy szybko, łatwo zmienić tą bazę danych. Dobrym przykładem był MySQL i MariaDB. Kiedy wprowadzili tą rygorystyczną licencję, powstał alternatywa bazy danych, jaką jest MariaDB. Kolejnym zasadą jest to, aby logika na aplikacji nie powinna wiedzieć nic na temat zewnętrznych serwisów. Mam tu na myśli jakieś API. Powinna być w momencie, kiedy piszemy testy tego typu dla takiej logiki, no, powinno być to odizolowane od zewnętrznego systemu. Implementując tą architekturę w języku Golang można wydzielić 4 bazowe warstwy. Pierwszą jest to model entities warstwa repository, use case i delivery layer. Na kolejnych slajdach przeglądniemy, na czym te warstwy polegają. Pierwsza warstwa jest to warstwa modeli. Związana jest tutaj bardzo prosta struktura naszych obiektów. W tym przypadku user, article. Są to bardzo proste obiekty. W obrębie tej implementacji powinniśmy utrzymać wysoki poziom logiki. Tak jak wspomniałem, powinny być bardzo proste, surowe obiekty. Widziałem przykład. A więc możemy zobaczyć bardzo przykład implementacji article, gdzie mamy tak naprawdę 6 atrybutów i nic poza tym. Mamy ID z bazy danych, title, edition, jego content i updated, created data. Bardzo podobna implementacja jak mamy w Race'ach. No i jakaś prosta metoda. Proszę zauważyć, że implementacja tej metody, może przypomnę troszeczkę składnie, że operujemy tak naprawdę na obiekcie article. Jest to metoda, która się nazywa full title, no i zwraca na string. No, ciało tej metody to jest, bierze title oraz wersję tego artykułu. Prawda? Czyli bardzo prosta, ogólna metoda. Następną warstwą jest to repository. Ona implementuje tak naprawdę dostęp do naszych danych. Źródłem naszego danych może być, warstwa ta implementuje dostęp do bazy danych, takie operacje jak create, update, read, delete, czyli to co mamy w Race'ach. Przykładem źródła danych to może być baza danych, system plików lub zewnętrzne API. Warstwa ta repozytory powinna implementować metody interfejsowe do kolejnej warstwy, jakim use case. Tutaj mamy warstwę repozytory. Definiujemy typ article repo, gdzie naszym źródłem danych jest jakaś tam baza danych SQL bez definiowania, tak na proszę. No tutaj widać, że to jest definiowany dialekt MySQL-owy bazy danych. I kontynuacja implementacja metody find by ID. Widzimy, że tu mamy bardzo prosty SQL, gdzie podajemy tak naprawdę ID. Metoda ta tak naprawdę przyjmuje ID i zwraca
model, jakim jest artykuł. Analogiczna metoda, ale jeśli chodzi o save. Także tutaj nie jest to skomplikowane, prawda? Kolejną warstwą jest use case. Logika biznesowa naszej aplikacji związana z działaniem bardziej użytkownika niż naszych modeli. Przykładem implementacji na przykład jest synchronizacja userów. Proszę zauważyć, że to jest przykład implementacji synchronizacji użytkowników między bazą danych a GraphQL-em z Shopify. Shopify jest to platforma sklepowa, jeśli tak można powiedzieć. I na naszej warstwie, jakim jest use case, tak naprawdę wywołujemy metodę fetch. W miarę te warstwy poszczególne są odzizowane między sobą. Tutaj warto zauważyć, że new user use case jest to pewnego rodzaju konstruktor, który przyjmuje zarówno user repo, jakim jest repo bazy danowe, że tak powiem, jak i druga sprawa repo Shopify. No i jest zwracany obiekt user use case, gdzie atrybuty jest user repo DB i user Shopify repo. Kolejna, już ostatnia warstwa jest to tak naprawdę jak dane są prezentowane. W tym przypadku możemy sobie myśleć jako REST-owe API lub tradycyjna strona HTML. Trzeba zauważyć, że oczywiście ta warstwa delivery akceptuje też dane wyjściowe od usera. Tutaj jest przykładowa implementacja tego kontrolera. Co trzeba by zauważyć? Pierwszą rzeczą jest pewnego rodzaju konstruktor, który zwraca user controller. I przechodząc dalej, mamy prostą akcję typu getUser. Akcja ta komunikuje się z use case'em. Tutaj została wprowadzona dodatkowa taka abstrakcja, jakim jest user iterator. Nie musi ona występować, akurat występuje. No i proste get, gdzie get zwraca tak naprawdę usera. Tutaj mamy do czynienia z odpowiednią w postaci JSON-a. Że ciekawym przykładem może być kod, który tak naprawdę wykorzystuje usługę AWS-a Lambda, czyli serverless. Mamy pierwszą rzeczą są ładowane zmienne środowiskowe, nawiązanie do połączenia do bazy danych, nawiązanie połączenia do GraphQL. Trzeba zauważyć, że te połączenia są przekazywane do naszych repozytoriów, zarówno MySQL-owe user repozytory i player GraphQL repozytory. To mamy jedną warstwę. Przechodząc do następnej warstwy, jakim use case. Jest stworzony use case poprzez ten konstruktor i warstwa delivery, jakim jest ta lambda delivery. Jeszcze jest kawałek kodu odnośnie tego load one. Kod ten, to też można powiedzieć, wykorzystuje ona do utworzenia połączeń zarówno do bazy danych, jak i do Shopify. Jest wykorzystywany plik .env, gdzie są przechowywane credentiale do poszczególnych serwisów. Moim zdaniem jest to dobry sposób napisania aplikacji, zwłaszcza webowej, gdzie mamy odseparowane poszczególne funkcjonalności modeli, use case. Miałem okazję implementować aplikację wykorzystując takie podejście. Uważam, że się bardzo dobrze sprawdza. W zasadzie to wszystko. Może jakieś pytania? Jak wygląda wyszukiwanie zależności w takim projekcie? Są jakieś kontenery IOC implementowane na potrzeby każdego projektu? Jakie biblioteki do tego są? Ja nie spotkałem się z gotowymi bibliotekami do tego. Wszystko się opiera na prostych zależnościach, na pakietach, które pociąga się.
jest dość duża uniwersalność, prawda? No tam powiedzmy ta niezależność. Tak. Można szybko podmienić jedną bibliotekę drugą, jeżeli spełnia ten sam interfejs metoda. A kiedy może dla jakiego rodzaju aplikacji nie byłoby to polecane, powiedzmy, rozwiązanie, czy nie ma takich? No, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że takiej aplikacji typu konsolowej, jakiś taka klient, mogłoby się to nie sprawdzić. A przynajmniej nie występowałyby wszystkie warstwy może. A narzut pracy, powiedzmy, gdybyśmy to mieli napisać choćby w Race'ach na przykład, jest jakoś porównywalny, czy trochę dłuższy, ale inna struktura, Powiem tak, no rejsy już na tyle są dorosłe i wykształcone, a po drugie znajomość rejsów powoduje się, że dużo szybciej się napisze w rejsach, prawda? Z drugiej strony rejsy kuleją, jeśli chodzi o wydajność. No tutaj sam język Go daje bardzo dużą wydajność. Więc jakby tu jest takie jakby porównanie kosztów i zysku czasu, a później wydajności. czyli dużo aplikacji. Tak. Skalowalność. Dziękuję bardzo za życzenie.